Cześć kochani, dzień dobry. Janusz Dąbrowski was wita, gospodarz kanału Barwy Zdrowia na YouTube. O czym dzisiaj? Dzisiaj powiemy sobie na temat w ogóle miażdżycy i wpływu stresu na miażdżycę. Co mnie zainspirowało do takiego nagrania? Otóż kilka takich przypadków, które się po prostu pojawiły w ostatniej chwili. W ostatniej chwili, w ciągu około niecałego miesiąca czasu, kilku moich znajomych, którzy dbają o siebie bardzo dobrze, raczej prowadzą bardzo zdrowy tryb życia, suplementują się, są na takiej kolacji wspomagającej metabolizm i tak dalej, i tak dalej. I nagle okazało się, że mają jednak problemy z nadciśnieniem, i tak dalej, więc wyszło później przy bliższym przyjrzeniu się problemowi, że jest po prostu problemy są z miażdżycą i tak dalej, i tak dalej. W ogóle z angiopatią, czyli problemy z sercem i z naczyniami krwionośnymi serca i tak dalej. Zaczęliśmy się temu po prostu bliżej przyglądać, co je może być przyczyną. Jest fajna suplementacja, jest to, jest to, jest to, jest to i tak dalej, i tak dalej. I nagle rozwiązanie się pojawia, stres. E, Jestem trochę nie z tego świata. Zadałem pytanie, że tak powiem, wpuściłem weter, co może być przyczyną tego. Bo wcześniej jakby, no słuchajcie, mam tutaj taką książkę, taką publikację niewielką. Stres i zakwaszenie, wyczerpanie nadnerczy, jak przeciwdziałać hipoadrenii. Ja o tym mówię, piszę o stresie, o wyczerpaniu właśnie nadnerczy, czyli pojawia się taka choroba, która nie jest sklasyfikowana w ICD ani 10, ani ICD-11, czyli międzynarodowej klasyfikacji chorób. Kompletnie hypoadrenia, czyli wyczerpanie nadnerczy, nie istnieje, bo nie jest zapisane, jeszcze raz powtarzam, ale ona istnieje, faktycznie istnieje. W normalnym świecie, świecie medycznym niestety nie. No i zaczęliśmy, że tak powiem, rozkminiać ten temat, stres. I nagle pojawiło się w głowie, w mojej głowie, jak często to bywa, taki impulsik. Wrzucam pewne hasła do wujka Google, no i okazuje się, że wyskakują bardzo ciekawe artykuły na temat tego, jak stres nas załatwia właśnie również poprzez tworzenie miażdżycy. W Polsce generalnie na choroby układu krążenia umiera rokrocznie około 140 tysięcy ludzi, nawet już w tej chwili taką z większą góreczką. To jest jedna sprawa. Z tego na miażdżycę choruje, z powodu miażdżycy, samej miażdżycy umiera około, w tej całej masie 140 tysięcy, ponad 40 tysięcy ludzi. Ponad 60% Polaków cierpi na miażdżycę. Miażdżyca oczywiście kojarzy się również z cukrzycą i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy do czynienia z wielochorobowością. I dzisiaj, kochani, zajmijmy się tym całym stresem. Jak stres, co robi w ogóle stres? Oczywiście oskarża się przede wszystkim tutaj o powodowanie miażdżycy cholesterol, bo wysokie poziomy cholesterolu, no w związku z tym, jak wysoki poziom cholesterolu, to należy go obniżyć, a więc co się stosuje? Statyny, więc żaden problem. Mm, Skąd to wszystko, ta moda na statyny przyszła? Oczywiście ze Stanów Zjednoczonych, bo tam kilku cwaniaków wiele lat temu na pewnej konferencji w San Francisco uznało, jakie powinny być poziomy i cholesterolu, dobrego, złego tak zwanych, plus jakie ma być ciśnienie wzorcowe. I po uznaniu tych nowych wprowadzonych norm, jak dobrze wiem, z dnia na dzień 16 milionów Amerykanów miało zacząć od razu przyjmować co? Statyny. Już wiecie, o co chodzi. E, Samo życie. No więc oskarża się przede wszystkim, kochani, cholesterol. I teraz określono oczywiście, że jest cholesterol zły, LDL, czyli lipoproteina niskiej gęstości, jest tak zwany cholesterol dobry, lipoproteina wysokiej gęstości, high level i tak dalej, nieważne, lipoprotein, density, no nieważne, nieistotne w tej chwili. I jest jeszcze inna frakcja cholesterolu, ale w tej chwili to jest mniejsza z tym, nieważne.
I teraz, kochani, co z tym cholesterolem? Czy ten cholesterol tak na wstępie jeszcze jest zły, dobry? To są takie nie za bardzo mądre określenia, bo pytanie też jest takie, co robi cholesterol w naszym organizmie, gdzie jest wytwarzany. Cholesterol jest wytwarzany przede wszystkim w naszej wątrobie, bo ponad 70%, około 70% cholesterolu to jest wytwarzane w wątrobie, syntetyzowany jest. Produkuje go również skóra, wytwarza go skóra, nasze jelita i tak dalej, i tak dalej. No i jaką rolę ma pełnić? Więc między innymi z cholesterolu są zbudowane nasze błony komórkowe. Cholesterol jest na przykład niezbędny dla naszego mózgu. Możemy oczywiście cholesterol mieć tak zwany egzogenny, czyli dostarczany razem z pokarmem, a więc na przykład duży jest w jajach i tak dalej. Natomiast jest również ten cholesterol endogenny wytwarzany wewnątrz organizmu. No i teraz jest sprawa taka, że określa się, że to jest cholesterol jest winny, że tam ta blaszka miażdżycowa to jest cholesterol i tak dalej, i tak dalej. Więc i w organizmie oczywiście rośnie ten poziom cholesterolu, więc ja zadaję wielokrotnie pytania tym, którzy mienią się po prostu fachowcami, dobrze, ale dlaczego w organizmie rośnie poziom cholesterolu? Dlaczego wątroba jest zmuszana do tego, żeby syntetyzować ponadnormatywne ilości cholesterolu? Czym jest to po prostu, kochani, spowodowane? Jakie są przyczyny wzrostu poziomu cholesterolu? Jak się na razie nie dowiedziałem. Teraz jest sprawa taka. Cholesterol z zasady jest miękki. Jest miękki, jest to rodzaj tłuszczu. To jest lipid, typowy lipid. A więc jest miękki. A dlaczego naczynia krwionośne, gdzie jest blaszka miażdżycowa, są twarde? I dlaczego prowadzi to do arteriosklerozy, albo inaczej sklerozy, arterioskleroza, czyli stwardnienia między innymi na tych naczyń krwionośnych. I w moich młodych latach, kiedy miałem na przykład 20 lat, nazywano takich facetów jak ja jestem dzisiaj, na przykład 70-paroletnich, wapniakami. O, zobacz, jakie wapno poszło. Wapniak. Dlaczego tak nazywano wapniakami? Sama świadomość podpowiadała, że o co tu chodzi. Sprawa jest bardzo prosta. Odkłada się w naszych naczyniach krwionośnych wapń, nieorganiczny wapń. Skąd on się bierze? Znowu są pytania. Oczywiście ja dzisiaj na wszystkie te pytania nie będę odpowiadał, nie mam zamiaru, bo temat jest nieco inny, ale i dopiero na tych złogach wapniowych odkładają się produkty utleniania LDL cholesterolu. Z tego, co przynajmniej wiem. Niech mnie ewentualnie fachowcy poprawią. I teraz wracam do pytania, dlaczego wątroba zwiększa produkcję cholesterolu, wytwarzanie? Bo jeżeli na przykład nasze naczynka krwionośne zaczynają być uszkadzane, pękać, parczyć, jak wąż ogrodowy, jak stara opona, pojawiają się mikropęknięcia, to ten cholesterol służy między innymi do pozatykania tych porów. Jak, przepraszam za oczywiście metaforę, bo to jest skomplikowany proces. Ja tylko staram się pokazać, przedstawić to w prosty sposób, takim na zdrowy tak zwany chłopski rozum. Po prostu. A więc ten cholesterol służy do pozatykania tych wszystkich szczelin i tak dalej, uszczelniania naczyń. I teraz problem jest później z utlenianiem tego LDL cholesterolu, bo dopiero później następuje jego utlenianie i te złogi utlenionego cholesterolu bardzo chętnie odkładają się na szorstkich powierzchniach, na których się odłożył wcześniej ten nieorganiczny wapń, między innymi wskutek picia wysoko mineralizowanych wód, bo w temperaturze ludzkiego ciała te złogi z wody, skała zaczyna się w naszych naczyniach i stawach odkładać. A więc na tych drobinach tego odłożonego wapnia chętnie osadza się, bo to jest po prostu szorstkie i tak dalej, to nie jest gładka ściana. Odkładają się, odkładają się złogi tego utlenionego cholesterolu i sprawa załatwiona. I powstaje ta twarda blaszka miażdżycowa, która zarasta po prostu naczynie.
Jeżeli blaszka zaczyna zarastać naczynia, no to wiadomo, że pogarsza się ukrwienie, czyli dokrwienie tkanek, komórek i tak dalej. Niedożywienie, niedotlenienie. Dochodzi najpierw do hipoksemii, czyli braków tlenowych w komórkach, a później do hipoksji, czyli braków tlenowych w tkankach i mamy problem. I na przykład mamy nagle, kochani, dusznicę po prostu bolesną i sprawa po prostu załatwiona. Dusznica. Dlaczego dusznica? Bo nie ma tlenu. Dlaczego bolesna? Bo boli. Bo brak tlenu objawia się po prostu bólem i koniec, kropka. Tak to jest. Ale teraz znowu pytanie, a dlaczego cholesterol utlenia się? I co jest przyczyną utleniania? A przyczyną utleniania są wolne rodniki. Ale dlaczego wolne rodniki się pojawiają? No bo jeżeli w organizmie nie ma antyoksydantów, a więc na przykład związków polifenoli, na przykład oligoproantocjanidy, a skąd je wziąć? Albo wielu witamin, witamina A, E, C i tak dalej. To są antyoksydanty. Gdzie je możemy zastać? W truskawkach, no tych takich prawdziwych truskawkach, w czarnej jagodzie, jagodzie kaukaskiej, borówce amerykańskiej, wiśniach, porzeczkach i tak dalej, i tak dalej. Tam są polifenole, tam są witaminy i tak dalej i sprawa jest załatwiona. Jeżeli dostarczamy takie pokarmy, to nie ma powodu do tego, żeby pojawiały się bardzo duże ilości wolnych rodników, a trzeba pamiętać, że każda nasza komórka, a zgodnie z bardzo dokładnymi obliczeniami, podobno mamy ich 32 biliony w przeciętnym organizmie dorosłego człowieka. Bruce Lipton, znany mikrobiolog, mówi o 50 bilionach, inni mówią o 32, jak powiedziałem, inni jeszcze o 70 do 100 bilionów, nieistotne. Ale każda nasza komórka jest atakowana 10 tysięcy razy dziennie przez wolne rodniki. Jest taka jedna moja audycja na temat wolnych rodników na moim kanale i ja tam pokazuję, w jaki sposób te wolne rodniki atakują po prostu komórkę. Jeżeli komórka zostanie zaatakowana, no to wtedy już jest po prostu poważny problem. A antyoksydanty chronią nas przed atakami wolnych rodników. I jak widzicie, to jest błędne koło. Kochani, taki przydługi wstęp, natomiast teraz zajmijmy się tą miażdżycą i wpływem stresu na miażdżycę, bo zazwyczaj mówi się na miażdżycę, powstaje cholesterol, za dużo cholesterolu, za dużo jajek, za dużo czegoś tam, tłustego mięsa, za dużo tego tam się, tam tego i tak dalej. I powstał taki mit. A tymczasem z czego powstaje naprawdę ta miażdżyca? Podstawowy czynnik, bardzo ważny, z którego w ogóle sprawy nie zdajemy. I teraz, kochani, udostępnię Wam ekran, żeby przejść do ciekawych artykułów. A, oczywiście na początek poproszę Was o lajki, o podlinkowywania gdzieś tam. Proszę Was również o komentarze, o dzielenie się ze swoimi znajomymi, bliskimi tym po prostu tą wiedzą całą. Już udostępniam ekran i teraz, kochani, przechodzimy do właściwego tomatu. Jak zwykle, jak często się posługuję, mam tutaj właśnie anglojęzyczną wersję bardzo ciekawego artykułu w Science, jak stres po prostu niszczy twoje arterie, po prostu zarasta twoje naczynia i tak dalej. Oczywiście link do tego artykułu będzie podany. Wystarczy wówczas, jak wejdziecie klikniecie na link i albo wówczas ukaże się nazwa tego artykułu, dobrze byłoby ją skopiować, albo nawet od razu z opisu w audycji skopiować samą nazwę artykułu, po to, żebyście wrzucili po prostu do wyszukiwarki Google i wtedy pojawia się po prostu na stronie ileś tam różnych artykułów, znajdźcie ten i kliknijcie z boku tłumaczenie, czy tłumacz, tylko tyle, bo inaczej, jeżeli klikniecie w link, to pojawi się od razu artykuł anglojęzyczny i tyle. Natomiast oczywiście, jak zawsze, my mamy tutaj, więc macie, przepraszam, o tutaj jest właśnie ten cały artykuł po angielsku, natomiast my się posłużymy tylko fragmentem tego samego artykułu, jak stres może zatykać tętnicę,
I tylko kilka wstępnych informacji. Momencik, zwiększę czcionkę, żebyście widzieli. Więc popatrzcie. Istnieje powód, dla którego ludzie mówią: uspokój się, bo dostanie zawału serca. Podejrzewa się, że przewlekły stres, tak jak ten wywołany problemami w pracy, pieniędzmi lub w związku, zwiększa ryzyko zawału serca. Teraz naukowcy badający zapracowanych rezydentów medycznych i zaniepokojone gryzonie, bo robiono badania na myszach, przedstawili wyjaśnienie, w jaki sposób na poziomie fizjologicznym długotrwały stres może zagrażać układowi sercowo-naczyniowemu. Krąży on wokół komórek odpornościowych, to całe wyjaśnienie, które krążą we krwi i sugerują, że właśnie to one powodują miażdżycę. Nowe odkrycie jest zaskakujące, mówi lekarz i badacz miażdżycy Alan Cole z Columbia University, który nie brał udziału w nowym badaniu. On tylko dowiedział się o tym. Pojawiło się przekonanie, że przewlekły stres psychospołeczny wiąże się ze zwiększoną zapadalnością na choroby układu krążenia u ludzi, ale brakowało mechanizmu, zauważa. Aha, kochani, tak prawdę mówiąc, nadal brakuje mechanizmu. Bo już wiemy, że na przykład stres faktycznie to robi, ale jakie są mechanizmy tego i tak dalej. Badania epidemiologiczne wykazały, że osoby narażone na wiele czynników stresogennych, od tych, które przeżyły klęski żywiołowe, po tych, którzy pracują długie godziny, są bardziej narażone na rozwój miażdżycy, czyli gromadzenia się blaszek tłuszczowych wewnątrz naczyń krwionośnych. Ale jeszcze raz powtarzam, przecież te blaszki tłuszczowe są miękkie. I dlaczego takich facetów jak ja obzywano kiedyś od wapniaków, stary wapniak, wapno. Wapno, czyli twarde naczynia, sklerotyk. A te złogi tłuszczowe są miękkie. Więc czy o co tu chodzi? Oprócz tłuszczów i cholesterolu, blaszki zawierają monocyty i neutrofile, komórki odpornościowe, które powodują stany zapalne w naczyniach krwionośnych. A gdy blaszki odrywają się od ścian, w których się osadzają, mogą powodować poważniejsze blokady w innych miejscach, prowadząc do udaru mózgu lub zawału serca. I kochani, ja to udostępnienie zatrzymuję, żeby po prostu przejść do czegoś bardziej poważniejszego. A więc znowu mamy bardzo dobry artykuł w National Library of Medicine. Tu anglojęzyczna wersja i jak zwykle jeszcze raz powtarzam, link do tego artykułu znajdzie się w opisie. Mamy to. Natomiast ja przejdę od razu do wersji po polsku, tłumaczenia. Jak znaleźć, to już będziecie wiedzieli to tłumaczenie. Przewlekły stres, krytyczny czynnik ryzyka miażdżycy. Przewlekły stres, sprawdzę tylko, czy tu jest odpowiednia wielkość, dobrze, czcionek. Przewlekły stres odnosi się do niespecyficznej reakcji systemowej, która występuje, gdy organizm jest stymulowany przez różne wewnętrzne i zewnętrzne negatywne czynniki przez długi czas. Fizjologiczna odpowiedź na przewlekłą ekspozycję na stres od dawna jest uznawana za silny modulator występowania miażdżycy. Ponadto badania potwierdziły korelację między miażdżycą a zdarzeniami sercowo-naczyniowymi. Czytaj zawały, udary itd., itd. Przewlekły stres jest wszechobecny podczas negatywnych zdarzeń życiowych i może prowadzić do tworzenia się blaszki miażdżycowej. Kilka badań epidemiologicznych wykazało, że przewlekły stres jest niezależnym czynnikiem ryzyka rozwoju choroby naczyniowej oraz zwiększonej zachorowalności i śmiertelności u pacjentów z wcześniej istniejącą chorobą tętnic wieńcowych. Jednym z możliwych mechanizmów tego procesu jest to, że przewlekły stres powoduje uszkodzenie śródbłonka naczyń krwionośnych. Bezpośrednio aktywizuje makrofagi. Makrofagi to są tak zwane wielkie żarłoki. Makrofag, wielki żarłok właśnie. To jest jedna z komórek układu odpornościowego. Promując tworzenie komórek tak zwanych piankowatych i generując tworzenie się blaszki miażdżycowej. Mechanizm ten obejmuje wiele zmiennych, w tym stan zapalny, ścieżki sygnałowe, metabolizm lipidów, czyli naczyń tłuszczowców i funkcję śródbłonka,
A kochani, a w śródbłonku naczyń krwionośnych wytwarzany jest tak zwany tlenek azotu. Endogenny tlenek azotu, który powoduje rozszerzanie naczyń krwionośnych. I jeżeli ten śródbłonek ulega uszkodzeniom, to mamy już problem z wytwarzaniem tego endogennego tlenku azotu, który nie będzie go za mało, nie będzie nam rozszerzał naczyń krwionośnych. Mechanizm przewlekłego stresu w miażdżycy wymaga dalszych badań w celu stworzenia podstaw teoretycznych dla wysiłków zmierzających do wyeliminowania wpływu przewlekłego stresu na układ naczyniowo-mózgowy. I tu jest, będzie wstęp. Oczywiście ja też nie będę całego artykułu czytał, bo to są bardzo skomplikowane niejednokrotnie jakieś określenia medyczne, naukowe, ale zwrócimy uwagę na podstawowe, jakieś ważne rzeczy. Ponieważ choroby układu krążenia i naczyń mózgowych pozostają główną przyczyną zgonów na świecie, tak, jeszcze raz przypomnę, 140 000 zgonów w Polsce z powodu chorób układu krążenia i 100 000 zgonów z powodu nowotworów. Za mniej więcej 10-15 lat, czyli 2035-40, to nowotwory będą pierwszą przyczyną zgonów w Polsce i pewnie na świecie. Więc konieczne jest zidentyfikowanie wszystkich czynników ryzyka, aby poprawić zdrowie publiczne i zmniejszyć obciążenie społeczne. Miażdżyca, czyli arterioskleroza AS, jest przewlekłą chorobą, która może rozwinąć się we wczesnym wieku. Dlatego coraz większą uwagę zwraca się na wpływ niekorzystnych okoliczności życiowych, które wpływają na jej ryzyko i częstość występowania. W psychologii przewlekły stres oznaczał czucie napięcia i presji. Ależ to zrozumiałe. Wyobraźcie sobie sytuację stresującą. Usłyszeliście, bo jesteście nadwrażliwi na hałas, jakiś tam po prostu hałas. Od razu się ręce gdzieś człowiek do głowy chroni automatycznie tą głowę, albo bo to jesteśmy, są mechanizmy po prostu atawistyczne, a więc chronimy najważniejszą niejako część ciała. Za głowę tu się chronimy, za podwójną gardło i tak dalej, i tak dalej. A przy okazji, jeżeli są napięcia, to te napięcia, no mięśnie po prostu się napinają, ale jeżeli napina się mięśniówka, to jednocześnie następuje napięcie na naczyniach krwionośnych, a więc one mogą zmniejszać swoje światło. Niewielkie ilości stresu mogą być pożądane. Oczywiście, że tak. Dzięki temu żyjemy, możemy uciekać przed zagrożeniami. Korzystne, a nawet zdrowe, jednak nadmierne ilości stresu mogą być szkodliwe fizycznie. Badania wskazują, że przewlekły stres psychologiczny może zwiększać ryzyko chorób miażdżycowych, w tym udarów i zawału serca. Przewlekły stres jest wszechobecny podczas negatywnych wydarzeń życiowych i może prowadzić do tworzenia się blaszek miażdżycowych w tętnicach, czyli prowadzi do arteriosklerozy. Związek między stresem a przewlekłą chorobą jest jeszcze silniejszy niż między stresem a chorobami zakaźnymi lub pourazowymi, zarówno wśród dorosłych, jak i nastolatków. Chociaż aktywność fizyczna jest ważnym czynnikiem wpływającym na zdrowie, nie zmniejsza ona znacząco silnego związku między stresem a przypadkową chorobą sercowo-naczyniową. Znacie na pewno masę przypadków śmierci ludzi, którzy w wyniku potężnego stresu nagle doznali tak zwanej apopleksji, a więc udar, zawał serca itd., itd. Wpływ przewlekłego stresu na arteriosklerozę, czyli miażdżycę, obejmuje wiele złożonych mechanizmów, które nadal nie zostały w pełni wyjaśnione. Zaburzenia autonomiczne spowodowane przewlekłym stresem mogą być powszechnym mechanizmem, który zwiększa ryzyko miażdżycy. Wynikające z tego nierównowagi obejmują zazwyczaj jeden lub więcej z następujących aspektów: stan zapalny, szlaki sygnałowe, metabolizm lipidów, czyli tłuszczowców, funkcję śródbłonka i inne. Drugorzędne aspekty obejmują obciążenie patogenami, zwiększoną, nie rozumiem tutaj, o co tu chodzi, że zwiększoną odporność. Być może tutaj chodzi o wytwarzanie większej ilości komórek odpornościowych, które mogą prowadzić do
znaczy w wyniku stanu zapaleń, dietę wysokotłuszczową, depresję, odwrotny transport cholesterolu specyficzny dla makrofagów, ciśnienie krwi, czytajmy naciśnienie, krajobraz chromatyn i komórki hematopoetyczne. Konkretne badania pokazują, że stan zapalny, który może występować jednocześnie z przewlekłym stresem, jest silnie związany z dysfunkcją śródbłonka poprzedzającą miażdżycę i chorobę zakrzepową. A więc pojawia się ból. Przepraszam bardzo, bo gdzieś tutaj za daleczko coś mi się tu kliknęło. No i to bardzo, bardzo, bardzo. Momencik. Moment. Tak to bywa, jak to chce człowiek dobrze. Już, sekundka. Jeszcze troszkę. No chyba mam. Dobrze, a więc popatrzmy. Mamy ból, ciepło, zaczerwienienie, obrzęk, utrata funkcji są typowymi objawami stanu zapalnego, który jest związany z przewlekłym stresem. Przewlekły stres może bezpośrednio hamować funkcję rozkurczową naczynia poprzez komórki śródbłonka, a u pacjentów z długotrwałym, przewlekłym stresem psychologicznym może rozwinąć się zmniejszona funkcja śródbłonka naczyniowego. A ta funkcja, jeszcze raz powtarzam, wiąże się z wytwarzaniem tlenku azotu, NO, który odpowiada za tak zwaną wazodilatację naczyń, czyli rozszerzanie się naczyń i kurczenie się. Podczas indukcji przewlekłego stresu, czyli podczas powstawania wpływu, wytwarzania się tego przewlekłego stresu, pierścień aorty piersiowej wykazuje wysoką wrażliwość na czynniki zwężające naczynia krwionośne poprzez hamowanie aktywności syntazy tlenku azotu lub usuwanie po prostu śródbłonka i tak dalej, i tak dalej. I teraz, kochani, co tutaj jeszcze można dalej powiedzieć? Przejdźmy do przeglądu roli przewlekłego stresu w mechanizmie patofizjologicznym po prostu powstawania arteriosklerozy. I teraz popatrzcie. Też nie będę tego wszystkiego czytywał, bo to jest artykuł bardzo długi. Zajmiecie się sami ewentualnie, jeżeli będziecie chcieli, ale jest wpływ przewlekłego stresu na stan zapalny. Zapalenie to proces patologiczny charakteryzujący się uszkodzeniem lub zniszczeniem tkanek spowodowanym przez różnorodne reakcje cytologiczne, komórkowe i chemiczne. Typowymi objawami zapalenia są ból, ciepło, zaczerwienienie, obrzęk, utrata funkcji, a zapalenie jest związane z przewlekłym stresem. I teraz taki prosty mały przykład. Każdy z Was na pewno był ukoszony co najmniej raz przez komary. Jeżeli doszło do wniknięcia tej trutki komarowej, zobaczcie, taki mały komar, a ile szkód potrafi zrobić, to oczywiście na przykład na ciele powstaje zaczerwienienie, obrzęk i tak dalej, bo tam została wszczepnięta toksyna. Co robi organizm? Ściąga do tego miejsca wodę. Komórki w związku z tym pęcznieją. To miejsce w ogóle pęcznieje od nadmiaru wody. Miejsce to ukłucia staje się twarde, zaczerwienione, bo tam się zachodzą, to jest proces zatrucia. Woda jest ściągana po to z organizmu do tego miejsca, żeby rozrzedzić tę toksynę, rozcieńczyć ją po prostu zwyczajnie. Zobaczcie, jakie proste rzeczy są i jak bardzo ważne. A tutaj to samo, to jest, wytwarza się po prostu w wyniku ukąszenia, czyli po prostu wstrzyknięcia przez komara, czy przez urządlenie przez pszczołę, ugryzienie przez osę, czy przez meszki, stan zapalny. Badania pokazują, a jednocześnie to jest stres dla nas, że zapalenie jest ściśle związane z dysfunkcją śródbłonka, czyli zmniejsza się wytwarzanie tlenku azotu, wstępem do arteriosklerozy i choroby zakrzepowej.
Reakcje zapalne są ogólnie uważane za główne przyczyny arteriosklerozy, a wpływ komórek tzw. jednojądrowych, różnych podtypów limfocytów, neutrofili i innych komórek odpornościowych i zapalnych na proces patologiczny miażdżycy był już szeroko badany. Jednak w przewlekłym stresie zapalenie odgrywa kluczową rolę w procesie patologicznym miażdżycy, powstawania miażdżycy. Dobrze wiadomo, że przewlekły stres może zmniejszyć aktywność osi podwzgórze, przysadka nadnercza, a więc sprawa nerek, wyczerpanie nadnerczy i stymulować współczulny rdzeń nadnerczy, zwiększając produkcję cytokin zapalnych i tak dalej, i tak dalej. I mamy, kochani, prostu problemy. Dalej. Wpływ przewlekłego stresu na metabolizm lipidów, czyli tłuszczowców, w tym między innymi, kochani, cholesterolu. Metabolizm lipidów to fizjologiczne procesy biosyntezy, czyli anabolizmu, i degradacji, czyli tak zwanego katabolizmu. Kochani, nie musicie znać tych pojęć, bo to nie ma sensu. Nas interesują skutki, a więc anabolizmu i katabolizmu lipidów. Choroby spowodowane nieprawidłowym metabolizmem tłuszczów, przetwarzaniem tłuszczów, są powszechne we współczesnych społeczeństwach, które doświadczają przewlekłego stresu. Ponadto istnieją dowody eksperymentalne, że hiperlipidemia, czyli wysokie poziomy tłuszczowców, na przykład hipercholesterolemia, wysokie poziomy cholesterolu, wywołane stresem i zwiększony stres oksydacyjny, czyli utlenianie cholesterolu LDL, są ściśle związane z arteriosklerozą. Czyli to, o czym ja mówiłem. Wątroba zwiększa produkcję cholesterolu LDL, bo coś się złego dzieje w organizmie, na przykład w naczyniach krwionośnych. Mamy słabe błony komórkowe, mikropęknięcia w naczyniach krwionośnych. Dlaczego? Bo nie mamy witaminy A, witaminy C, witaminy E, kwasów tłuszczowych omega-3, nie mamy krzemu na przykład, i innych pierwiastków. Nie ma z czego regenerować naczyń krwionośnych. One ulegają pęknięciom. No więc wątroba zaczyna, jeszcze raz powtarzam, zwiększać wytwarzanie cholesterolu. Ale ten cholesterol zatyka te mikropęknięcia, ale jednocześnie włączają się wolne rodniki, które spalają, utleniają, czyli prowadzą oksydację tego cholesterolu. Powstają złogi tego cholesterolu, produkty jego utleniania, które się osadzają. I zobaczcie, błędne koło. Jeszcze raz powtórzę. Dlaczego wolne rodniki tak błyskawicznie powstają? Bo nie ma czym ich neutralizować. Nie ma witaminy A, E, C, dysmutazy podtlenkowej, oligoprantocyanidyn, różnych innych witamin i tak dalej, czyli tego, co jest zawarte w najcenniejszych częściach na przykład roślin i tak dalej, i tak dalej. I teraz, kochani, co tu jeszcze? A, jeszcze bardzo ważna sprawa. O, badano na szczurach, wykonywano doświadczenia na szczurach. W porównaniu ze szczurami kontrolnymi, szczury narażone na przewlekły stres wykazały wzrost stężenia całkowitego cholesterolu w surowicy, trójglicerydów, cholesterolu, lipoproteiny o niskiej gęstości, czyli LDL-u, cholesterolu, lipoproteiny o bardzo niskiej gęstości, to jest VLDL, i indeksu aterogennego, ale nie nastąpiła żadna zmiana stężenia cholesterolu, lipoprotein o wysokiej gęstości, czyli HDL. W pewnym stopniu przewlekły stres społeczny, uwaga teraz, powoduje otyłość poprzez nadmierne gromadzenie się tłuszczu, a badania pokazują, że otyłość może zwiększać częstość występowania chorób naczyniowo-mózgowych. Dlatego odpowiednia utrata wagi jest korzystna w przypadku powstawania tak całego zespołu arteriosklerozy. Jednak gromadzenie się tłuszczu podskórnego wiązało się z niezwykle niską częstością występowania chorób sercowo-naczyniowych. Uwaga, bo sam tłuszcz podskórny, te powiedzmy jakieś boczki, baleroniki, to nie jest najważniejsze. Co jest ważniejsze?
A więc to, że zewnętrznie, kosmetycznie gorzej wyglądamy, okazuje się, że to nie było powiązane z występowaniem chorób sercowo-naczyniowych i zaskakująco niską śmiertelnością. Ale z kolei, że przewlekły stres sprzyja gromadzeniu się tłuszczu trzewnego, czyli inaczej wewnętrznego, czyli inaczej visceralnego, który oplata serce, jelita, przerasta wątrobę, po prostu zatyka nam cały po prostu brzuch i ten przewlekły stres, w wyniku którego gromadzi się ten tłuszcz trzewny, to jest właśnie, jest w powiązaniu z występowaniem tych wszystkich problemów, a więc miażdżycą i zdarzeniami sercowo-naczyniowymi, a nie gromadzeniu się tylko tłuszczu podskórnego. Dalej, kochani, wpływ przewlekłego stresu na hormony. Hormony są definiowane jako substancje chemiczne, które mają specyficzny wpływ regulacyjny na aktywność określonego organu lub organów. Przewlekły stres może wpływać na jakość życia. I tutaj jakie hormony? Powiedzmy, hormon adrenokortykotropowy związany ze stresem, kortyzol, który ma absolutnie kluczowe działanie w arteriosklerozie. To wszystko oczywiście jeszcze ciągle naukowcy mówią, pozostaje do wyjaśnienia, ale wiele badań, niektóre tutaj pisze badania, zakładają, że ten hormon adrenokortykotropowy i kortyzol wpływają na rozwój miażdżycy poprzez regulację działania śródbłonka naczyniowego, w którym kierowanie krążących tak zwanych monocytów do ściany naczynia i powodowanie ich rozpadu do makrofagów lub poprzez kontrolowanie produkcji zapalnych interleukin. I już jest problem. I teraz tak, na przykład, chociaż kortykosteron jest hormonem przeciwzapalnym, może pogorszyć stan miażdżycy w tętnicach, bo proces ten jest związany ze zwiększoną dyslipidemią, czyli rozregulowaniem poziomu tych tłuszczowców, a zwłaszcza cholesterolu i tak dalej, i tak dalej. Dalej, są badania, które mówią, że ilość noradrenaliny produkowana między innymi w nadnerczach wzrosła w grupie eksperymentalnej z przewlekłym stresem. A noradrenalina, jeżeli skacze, no to my też skaczemy. Stres jest potężny. Dlatego też hormony te mogą być nowym celem w leczeniu i zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym, mózgowo-naczyniowym. Kochani, znowu dochodzimy do ściany, bo tutaj konkluzja jest taka, że teraz będziemy zajmować się tymi poziomami hormonów, czyli trochę tego mniej, trochę tego mniej. Tu próbujemy, ciągle kombinujemy, badania robimy, na to są przeznaczone potężne pieniądze. A dlaczego te potężne pieniądze nie pójdą na konkretną profilaktykę? Jak mamy sobie radzić ze stresem? Co mamy jeść? Czego mamy nie jeść i tak dalej? Jak się prowadzić generalnie? O tym się nie mówi. Nie mówi się o stylu naszego życia, o konkretach i tak dalej. Teraz, tutaj będzie mowa, jak będziecie sobie czytać, że o takim leku, który się nazywa rozyglitazon, on jest stosowany w cukrzycy typu 2. To tylko okazuje się, że rozyglitazon nie zapobiega występowaniu przewlekłej angiopatii serca, chociaż, kochani, czasami, o ile wiem, lekarze przepisują ten lek w cukrzycy, bo on może zapobiegać właśnie problemom z naczyniami krwionośnymi serca i tak dalej. Teraz co jeszcze? Wpływ przewlekłego stresu na makrofagi. Makrofagi to stosunkowo długowieczne komórki pochodzące z monocytów krwi. Mogą dalej różnicować się w przewlekłych zmianach zapalnych, w komórki nabłonkowe lub mogą łączyć się, tworząc olbrzymie komórki ciała obcego lub olbrzymie komórki Langerhansa. Tu jest pewnie błąd w tekście, nie Langhansa, tylko Langerhansa. Ale uwaga, są tak zwane komórki beta-trzustkowe Langerhansa, odkryte przez tego naukowca, i olbrzymie komórki Langerhansa. Jaką rolę odgrywają makrofagi w tworzeniu blaszki miażdżycowej pod wpływem przewlekłego stresu? Badania wykazały
że ekspresja cytokin, czyli takich ciał zapalnych, wytwarzanych głównie przez katechol-aminowe makrofagi wzrasta pod wpływem przewlekłego stresu psychicznego i tak dalej, i tak dalej. I dalej po prostu samoczynnie się dzieją pewne rzeczy. Inne skutki przewlekłego stresu, inne czynniki związane z przewlekłym stresem obejmują transport, między innymi odwróconego tak zwanego cholesterolu LDL, komórki hematopoetyczne, obciążenie patogenami, podwyższoną odporność, bo zwiększa się ilość komórek po prostu odpornościowych reagujących na stany zapalne i tam w ogóle są pewne ciekawe mechanizmy. Dietę wysokotłuszczową i depresją. Pytanie jest tylko, jakie są dieta wysokotłuszczowa, jakie to są tłuszcze. Czy są tłuszcze typu margaryny, czyli trans, uwodornione oleje i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie rzecz biorąc, po dostosowaniu do kowariancji, powiem wam, że nie wiem, co to jest takiego, niski poziom wykształcenia jest też różny i jest istotnym, niezależnym predykatorem obciążenia patogenami. W jednym badaniu wyższe odpowiedzi przeciwciał były dodatnio skorelowane zarówno z niską pozycją społeczno-ekonomiczną, jak i wyższymi poziomami przewlekłego stresu psychospołecznego. Chociaż ta korelacja była słabsza. O co tu chodzi, kochani? Po prostu, jeżeli mamy niższą pozycję społeczną, to źle się czujemy w społeczeństwie. Jesteśmy zestresowani, a ten stres jest permanentny i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówiłem, nie będę odczytywał tego wszystkiego, bo to jest długi, jednocześnie trudny artykuł w odbiorze, ale zajmijmy się wnioskiem. Podsumowując, przewlekły stres jest niezależnym czynnikiem ryzyka arteriosklerozy. Przewlekły stres powoduje, że hormony stresu, takie jak kortyzol i katecholaminy, regulują przepływ krwi, ciśnienie krwi, co prowadzi do uszkodzenia śródbłonka, wiercenia płytek krwi, czyli uszkodzeń raczej tutaj, bo tu translator nieprawidłowo zawsze tłumaczy, płytek krwi i proliferacji, czyli rozprzestrzeniania się komórek macierzystych układu krwiotwórczego. Uwolnienie katecholamin w wyniku pobudzenia współczulnego nie tylko powoduje skurcz tętnic wieńcowych, ale także pękanie wrażliwych blaszek, wzrost cytokin zapalnych i ekspresja cząsteczek adhezyjnych. I znowu pytanie, a co to są za cząsteczki adhezyjne? To jest nieistotne w tej chwili dla nas. Za pośrednictwem pewnych ścieżek może wywołać agregację, czyli zlepianie się, skupianie się komórek jednojądrowych i adhezję limfocytów. Słuchajcie, i wówczas jak wyglądają na przykład erytrocyty w całym strumieniu krwi. Jeżeli uwzględnimy na przykład, szukam tutaj, kochani, jakiegoś wzorca, załóżmy, jest to pojedynczy erytrocyt, taka komórka krwi, czerwone ciałko krwi, to te erytrocyty, które normalnie powinny pływać luźno, o tu będzie może lepiej, luźno po prostu w całym strumieniu krwi, zaczynają się łączyć po kilkaset sztuk, tworząc takie po prostu korki i to nam zatyka naczynia krwionośne. Co jeszcze? I ważne zdanie na koniec. Kochani, koncepcja przewlekłego stresu rzadko jest stosowana w pracy klinicznej i życiu codziennym. Zatrzymuję udostępnienie. Kochani, wiem, zdaję z tego sprawę, że ten artykuł momentami, jak wszystkie tego typu, niekoniecznie jest strawny dla nas. Ja też wielu rzeczy po prostu nie rozumiem, tych jakichś specjalistycznych, jakichś określeń medycznych, naukowych, a to nie na tym rzecz polega. Rzecz polega na tym, żebyśmy to, co jest dla nas, przetłumaczyli na zrozumiałe dla nas. I koniec, kropka. A więc konkluzja jest jedna. Stres powoduje miażdżycę, jest głównym czynnikiem miażdżycorodnym. I od tego trzeba zacząć. I teraz w związku z tym, no dobrze, to łatwo panu mówić, nie stresuj się. Kochani, a czy sądzicie, że jestem inny w stosunku do was? Nie. Ja tak samo mam swoje problemy, czasami bardzo poważne, ale ja nazywam to zadaniami do rozwiązania. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, nie ma problemu, są zadania do rozwiązania.
I nieważne, co przeżywasz, tylko ważne, jak przeżywasz. Ja też mam naprawdę bardzo poważne czasami, prawie 1,5 roku temu też miałem potężny stres. Do dzisiaj to siedzi, zdaję z tego sprawę. Śmierć w rodzinie, bardzo bliskie mi osoby przecież. I co? Miałem sobie głowy, włosy z głowy rwać i tak dalej. Nie, trzeba było to zracjonalizować. Dzięki temu, w co wierzę i w co wiem, udało się łatwiej mi pokonać to wszystko. Czy do końca pokonać? Na pewno nie. Ale inaczej można byłoby po prostu zwyczajnie czasami zwariować. Tak to jest. Trzeba po prostu jakby zaakceptować pewne fakty. Przypomina mi się taka scena z Wejścia Smoka z Bruce'em Lee, z filmu Wejście Smoka, gdzie został złapany do takiego pomieszczenia, rodzaj windy. No i co? Powiesił nunchaku na szyi, usiadł, nie tłukł pięściami, nogami w te ściany, bo to nic nie dało, nie było bez sensu. Po prostu czekał, co będzie dalej. Sytuacja się rozwiąże. Więc czasami trzeba pewne rzeczy trzeba przeczekać, trzeba odpuścić swoją wściekłość, jakoś pozbyć się nienawiści, czyli tak zwanych zjadających towarzyszy. Tego, co nas niszczy przede wszystkim. A co nas niszczy? I te sytuacje polityczne, i ta wojna za bliską granicą. Ja mieszkam na Podlasiu, blisko granicy akurat z Białorusią, więc wiem, kilkadziesiąt kilometrów ode mnie, około 30, chyba 40 jest granica. I co? I są ci uchodźcy, imigranci i tak dalej. Co, mam włosy sobie z głowy rwać? Nie. Trzeba ze spokojem do tego podchodzić. Sprawa załatwiona. Tak samo jak różne historie. Polska podzielona na dwa plemiona. Białych, czarnych, czy białych, czerwonych. Nieważne. I tłuczemy się między sobą. Po co? Na co? Ostatnio rozmawiałem z jednym rolnikiem, powiedzmy, który ma inne myślenie niż ja, powiedzmy inne jakieś preferencje. Ja mówię, Marku, bo tak się zaprzyjaźniliśmy. Inna opcja, że tak powiem. Znaczy, inna opcja, ale w ogóle nie mam żadnej jakby opcji, nie należę do żadnych partii, w ogóle zawsze byłem wolnym strzelcem. I mówię do niego, posłuchaj, niezależnie od tego, kto tu będzie rządził, masz krówki, twoich krów kompletnie nie obchodzi, kto będzie rządził. Ich obchodzi to, żebyś ty je wyprowadził na pastwisko. A więc trzeba się zająć też w pierwszym rzędzie przede wszystkim sobą, swoimi bliskimi i tak dalej. I kochać życie, zastanawiać się nad tym, jaki jest to cudowny dar tego życia. I po co sobie psujemy to nasze życie? Niepotrzebne przejmowanie się tym, co często nie następuje. Bo przypuszczam, że 99% czarnych naszych scenariuszy, strachów wędruje do kosza. A później się okazuje, no tak, faktycznie, nie warto było się tym przejmować, bo to nie nastąpiło. I co ma nastąpić, to nastąpi, co dalej. Ludzie przeżyli wiele wojen. Moja mama przeżyła kilka razy przechodzenie frontu. Strzelano do niej, snajper niemiecki na przykład strzelał do niej. Różne rzeczy się działy. Żyje. Życie też nie pieściło. Także kochani, życzę wam jak zawsze wszystkiego dobrego. Zacznijcie nad sobą pracować. To jest najtrudniejsza z prac, naprawdę, ale naprawdę warto również. W jaki sposób pracować? Słuchajcie, będę się reklamował oczywiście. Jest taka niewielka broszurka. Stres i zakwaszenie, wyczerpanie nerczy, jak przeciwdziałać hipoadrenii, jak sobie poradzić ze stresem, co można robić. Wiecie co? To są tylko takie sugestie, co możesz zrobić, kochani. Na moim sklepie, znaczy w moim sklepie możecie to dostać. Możecie zamówić. Że chyba za 20 czy 22 zł, już nie pamiętam. Prostą rzeczą, wyjdź do lasu. Po prostu wyczyść mózg. Posłuchaj ptaków. Popatrz na zieleń. Popatrz w niebo, na te chmurki, na ten błękit nieba. Wypij szklankę czystej wody drobnymi łyczkami. Stań i się zacznij trząść po prostu. Wytrząśnij swoje lęki, swoje upiory. A jak robią zwierzęta po jakimś stresie, bo powiedzmy drapieżnik goni je, więc to zwierzę ucieka, a później stoi się, trzęsie, po prostu wytrząsa swój stres.
a nam nie wypada ludziom, bo my jesteśmy mądrzejsi. Także tylko tyle, aż tyle, kochani. Dacie radę pokonać każdy stres. Tylko trzeba wiedzieć jak, wyciszyć się, uspokoić się, powiedzieć sobie, że to nic strasznego. Załatwimy ten stres. Dam sobie radę. Wszechświat nam pomaga. Na tyle dzisiaj. Proszę jeszcze raz powtórnie, ewentualnie subskrypcje, o lajki, o komentarze i tak dalej. Wszystkiego najlepszego Wam życzę jeszcze raz. Papatki.